Konsolę do testów otrzymałem od łowcychin.pl, ale nie ma to wpływu na treść tej recenzji. Opinia należy wyłącznie do mnie i jest oparta na godzinach spędzonych przy testowaniu sprzętu. Nie tak dawno omawiałem dla Was konsolkę Anbernika opartą o ichni własny system z możliwością rozszerzenia jej o RetroArcha. Tym razem Anbernik poszedł o krok dalej i zaproponował konsolę z Androidem. Przewaga nad wcześniejszymi konstrukcjami jest ogromna i podejrzewam, że będzie to nowym trendem dla kieszonkowych chińskich maszynek do grania. Ale jest tutaj jeden niewielki problem. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja konsolki Anbernik RG405M, opartą na systemie Android. Zapraszam. Konsolka ochrzczona numerem RG405M wyglądem przypomina recenzowaną dawniej również przeze mnie RG351M. Przede wszystkim ponownie całość obudowy wykonano z metalu, co już trzymając ją w ręku sprawia wrażenie porządnego wykonania. Na środku znalazł się wyświetlacz o przekątnej 4 cali i rozdzielczości 640 na 480 pikseli. Wyświetlacz jest wykonany w technologii IPS i jest również dotykowy. Po lewej stronie konsoli znalazł się grzybek, krzyżak oraz przycisk Home powracający do menu jak w telefonach. Po prawej stronie ponownie grzybek, przyciski funkcyjne X, Y, A, B oraz dwa przyciski oznaczone SE i ST, co jest skrótami od Select i Start. Od góry konsoli znalazły się triggery R1, R2, L1 i L2, podłączenie zasilania na USB-C, przyciski regulowania głośności oraz włącznik. Od spodu wejście na słuchawki oraz wejście na karty microSD. Wygląd prezentuje się naprawdę nieźle i sprawia wrażenie produktu premium. Co w środku? Tutaj mamy sporo ciekawych rzeczy. Konsola jest napędzana procesorem Unisoc Tiger T618 Octa-Core. Mamy więc tutaj 8 rdzeni o częstotliwości działania 2 GHz. Za grafikę odpowiada chip GPU Mali G52 o częstotliwości 850 MHz. Do tego 4 GB pamięci DDR4 i wbudowane 128 GB pamięci eMMC, na której znajduje się już wgrany system. Konsola posiada moduł Wi-Fi działający w częstotliwościach 2,4 i 5 GHz oraz Bluetooth 5. Maksymalna wielkość obsługiwanej karty wynosi 2 TB. Wszystko napędza bateria o pojemności 4500 mAh, co ma zapewnić według producenta aż 7 godzin zabawy. Jako że konsola posiada Androida 12, ma możliwość korzystania z prawie wszystkich funkcjonalności tego systemu łącznie z grami, wobec czego mamy tutaj też wbudowany i żyroskop, i wibracje. Na początku wspomniałem, że konsola posiada sporą przewagę nad konstrukcjami z RetroArchem. Jaka to przewaga? Przede wszystkim dostajemy dostęp do potężnej bazy gier ze sklepu Google Store. Nie miałem okazji oczywiście sprawdzić wszystkiego, no ale kilka sprawdziłem i wiele z nich ma możliwość grania na gałkach zamiast mazania palcem po ekranie. Dalej, jak się możecie domyśleć, jest potężna baza emulatorów, które są dość często aktualizowane. Konsola ma już wgrane najbardziej popularne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dorzucić sobie te, które lubimy. Wersja konsoli, którą otrzymałem, nie posiadała karty pamięci i co ciekawe, nie posiada wgranych ROMów. Jest tu jedynie czysty Android, także zapełnienie konsoli potrzebnymi grami leży po naszej stronie. Ale Android to nie tylko gry, to możliwość uruchamiania filmów, łączenia się z siecią i korzystania ze wszystkich niemal funkcjonalności smartfona, bez możliwości dzwonienia, więc jak się domyślacie, jest tutaj spora ukryta moc czekająca, aby ją wypuścić na zewnątrz. Konsola oferuje menu znane z telefonów z zapkami, więc każda pobrana aplikacja pokaże nam się na ekranie. Przeciągając palcem do dołu otworzy się podręczne menu. Mamy tutaj na przykład możliwość przełączenia konsoli w tryb kontrolera Nintendo Switch lub Xbox, czy przełączenie konsoli w tryb Game Mode, który odpali nam ładne menu, gdzie mamy dostęp od razu do gier i emulatorów z pominięciem frontendu Androida. Oczywiście obecność Androida pozwoli nam bezproblemowo aktualizować i samą konsolę, i poszczególne apki, jeśli tylko mamy podłączenie do Wi-Fi. Wszystko wydaje się piękne, ale problemem jest tutaj niestety ekran konsoli. Rozumiem, że ideą konsoli jest uruchamianie retro gier, ale dodanie Androida przecież umożliwia odpalanie gier pod niego przygotowanych. No ale gry
gry, jak i programy na Androida są przystosowane do ekranów smartfonów o formacie obrazu 16:9 lub 16:10. Sądzę, że już rozumiecie, do czego to zmierza. Owszem, gry mogą być przeskalowane do obrazu 4:3, jednak nie zawsze. Po przeskalowaniu obraz może być ściśnięty. Drugim problemem jest rozdzielczość ekranu. Ponownie, dzisiaj rozdzielczość ekranu w telefonie wynosi, no cóż, więcej niż 640x480. No i co z tego, zapytacie? Ano to, że tutaj często tekst będzie nieczytelny, a mikroskopijne ikonki wręcz niemożliwe do kliknięcia. Również w pewnych sytuacjach obraz jest po prostu obcięty po bokach, ale rozdzielczość i format obrazu będzie też problematyczny przy emulatorach pewnych maszyn, o czym opowiem za chwilę. No ale najważniejsze, jak konsola sobie radzi w grach. Na początek kilka klasycznych tytułów na Androida. Asphalt 9. Na grzybku jest całkiem przyjemnie, choć chyba za bardzo przyzwyczaiłem się do mazania po ekranie, ale gra działa bez najmniejszych kłopotów. PUBG dziś może już nie jest tak popularny. Wydaje się, że sterowanie gałkami powinno dać nam przewagę, ale niestety, o ile używanie kamery działa na gałkach, o tyle chodzenie i pozostałe czynności wymagają mazania po ekranie. No i tutaj dochodzą turbo minimalne ikonki, których naciśnięcie graniczy z cudem. Na koniec Brawl Stars, którego gwiazda już mocno wyblakła i mało kto o niej pamięta. Gra w ogóle nie obsługuje gałek, co ma w sumie sens, bo jest to gra w sumie kompetytywna i wszyscy powinni mieć taką samą szansę, więc musimy grać po bożemu. Również z odtwarzaniem filmów nie było problemów, ale nie jest to żadna nowina. Netflix się uruchomił, ale mamy niestety spore pasy na dole i górze ekranu właśnie z powodu formatu obrazu. No ale da się oglądać. Dodatkowo w niektórych grach, jak Brawl Stars, widać, że skalowanie w dół mocno psuje oprawę. Podobnie zresztą jak w Asfalcie. Wyłażą na wierzch brzydkie ząbki, zdałby się ekran minimalnie, na przykład 2400x1080, który by idealnie odwzorowywał ekran smartfona. Tak czy tak, jest jak jest i albo się przyzwyczaimy, albo powrócimy do grania na telefonie. Teraz, aby skorzystać z dobrodziejstw emulacji, mamy dwie możliwości. Albo używać emulatorów pobranych z Google Store, albo przełączyć się w Game Mode, który odpala RetroArcha z nakładką, której nazwy niestety w tym wypadku nie znam. Dostajemy dostęp do kilkunastu wybranych systemów. Jako że Anbernic ma, jak widać, dość mocne bebechy, odpalanie i testowanie gier dwuwymiarowych trochę mija się z celem, bo wiadomo, że będzie ok. Bardziej mnie natomiast zainteresowały tytuły na konsolach 5. i 6. generacji. Zobaczymy, jak konsola sobie poradzi i czy nie dostanie zadyszki na tytułach, które sobie do testów przygotowałem. Ale zanim do tego przejdziemy, mam kilka uwag odnośnie działania samego sprzętu. Jeśli wrzucicie sobie romy na kartę pamięci, wtedy spod Game Moda trzeba wybrać folder, w którym znajdują się gry i tutaj niestety muszę przyznać, że ekran konsoli jest mocno niedokładny. W tym wypadku trzeba nacisnąć ten kwadrat obok nazwy folderu, aby go dodać, ale załapuje raz na 10 razy, ciągle wchodząc do folderu, a nie go zaznacza. Samo poruszanie się po menu już jest jak najbardziej w porządku i tutaj nie mam się do czego przyczepić. No dobrze, lecimy z grami. Zacząłem na miękko, od Nintendo 64. Nie spodziewałem się najmniejszych problemów i faktycznie gry śmigają w pełnej prędkości, sterowanie na gałkach jest przyjazne. Trochę miałem problemy z triggerami, bo L2 i R2 wymagają przynajmniej u mnie dość nieludzkiego wygięcia palca, aby je wcisnąć. No i nie pomaga też to, że L1 i L2 są bardzo blisko od siebie, ale można się przyzwyczaić. Tutaj natywna rozdzielczość ekraniku fajnie się sprawdza, bo i gra działa w formacie 4:3 i jest renderowana w 640x480, także wszystko się ładnie zgrywa. Kolejna konsola Dreamcast. Miałem pewne obawy, ale niesłusznie. Emulator ma możliwość wyświetlania klatek na sekundę, także od razu sami zobaczycie, jak to działa. Sprawdziłem dwie kultowe bijatyki, gdzie płynność jest w zasadzie obowiązkowa i proszę, 60 klatek na sekundę bez mrugnięcia okiem, ale jak pokażą kolejne testy, bardzo dobrze tutaj wypada optymalizacja emulatora, dlatego gry śmigają tak pięknie. Okej, wytoczmy cięższe działa. Emulator PlayStation 2, no tutaj to już miałem spore wątpliwości, zwłaszcza, że do testów wybrałem nie lada sztosy. God of War 2 i Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Niestety, wgrany emulator nie pozwalał ukryć zakładki z klawiszami, co niestety strasznie irytuje. God of War działa w zależności od scen w 15-30 ramkach na sekundę, ale w mniej wymagających lokacjach potrafi dobić nawet do 50. Tak czy tak, po ustawieniu frame skippingu da się w to grać, ale jest to niestety,
trochę dalekie od komfortu. Gorzej sprawa wygląda z MGS3, który w zasadzie jest niegrywalny. Tytuł działa w zwolnionym tempie. W scenach, gdzie jest na przykład dużo trawy, mamy turbo slow motion. W mniej wymagające gry na PlayStation 2 można spokojnie grać, choć nie spodziewałbym się stabilnego klatkarzu, no chyba że w tytułach typowo 2D. Również, co zaskakujące, nie powala emulacja PSP. Pursuit Force Extreme Justice działa dość niestabilnie od 15 do 30 klatek na sekundę. Odpalenie God of War o dziwo sprawiło, że gra działała o niebo lepiej. Mówimy tutaj o prędkości trzymającej się dość blisko 60 klatek na sekundę. Niemniej przypadek Pursuit Force jest dość ciekawy. Tutaj wspomnę, że oryginalnie PSP miało format obrazu 16:9, więc tutaj będziemy mieć niestety ściśnięty obraz w każdej grze. Emulacja GameCube'a. Tutaj bardzo optymistycznie odpaliłem na początek Rogue Squadron 3D Rebel Strike, ale wiedziałem, że nie da rady, bo nawet na PC-cie ta gra działa kiepsko i faktycznie 16 klatek na sekundę ze spodziewanych 60 no raczej nie nadaje się do gry. Ale spokojnie, jest to tutaj przykład wyjątkowy. Kolejną grą był Soul Calibur, który działał dość niestabilnie, ale pozwalał w miarę komfortowo grać. No i jeszcze Metal Gear Solid Twin Snakes. Również gra nie działa w pełnej prędkości stabilnie, ale też można grać, jednak tutaj problemem były drobne glitche graficzne. Anbernic RG405M to na pewno ciekawa konsola, widać, że były ambicje i pomysły, jednak nie do końca przemyślano wyświetlacz. Wykorzystanie ekranu wyższej rozdzielczości w formacie 16:9 nie byłoby pewnie wiele droższe, a komfort używania konsoli byłby o niebo większy. Niemniej Android to jednak doskonały pomysł, nie tylko z powodu mnóstwa darmowych aplikacji gier, ale również tego, że łatwo można wszystko aktualizować i instalować. Podobało mi się przełączanie w tryb Game Mode za pomocą jednego przełącznika. Trzeba przyznać, że przyszłość retromaszynek no jednak tkwi w Androidzie. Za model pokazany w tym filmie zapłacicie $166. Za wersję ze 128 GB kartą pamięci wypełnioną grami, wykorzystując kod z łowców Chin, zapłacicie $180. Poza mankamentem ekranu to bardzo dobry sprzęt, który sprawi Wam wiele radości podczas grania w retrogierki. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.